Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pogadamy o odwiecznym dylemacie gravelowców, tubeless czy dętka. Tak, zdaję sobie sprawę, że takich filmów już powstało tysiące, ale ja dzisiaj chcę powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat. Podam Wam suche fakty, pokażę różnice i na koniec powiem, co sam wybieram. Bez zbędnego lania wody. Zaczynamy. No to lecimy. Zacznijmy może od tego, co jest potrzebne, a może inaczej. To jest cały zestaw, który jest potrzebny do systemu tubeless. Tutaj mamy dętkę. Każdy pewnie wie i każdy się orientuje. No i teraz zacznijmy od tubeless. Dlaczego tubeless? Czyli tak zwany system bezdętkowy. Opona jest uszczelniona specjalnym płynem. To jest właśnie taki płyn. Ja pokażę, jakiego ja akurat używam. Proszę bardzo, można sobie popatrzeć. Marka bardzo znana, dużo osób korzysta. Waga samych kół w systemie tubeless to jest o jakieś 100-150 gramów mniej na koło, bo nie ma po prostu dętki. Koła wiadomo, opona wiadomo, to już mamy. I teraz taśma, wentyle, płyn uszczelniający. Kontra jedna dętka tutaj. To potrzebujecie te trzy rzeczy, żeby zrobić sobie system tubeless. Taśmą owijacie obręcz, zakładacie wentyle, wlewacie mleko i to jest generalnie tyle. Ciśnienie można tutaj zejść niżej, nawet poniżej 2 barów, co oczywiście daje lepszą trakcję na luźniejszym terenie przebicia. Małe dziury uszczelniają się same, ale większe mogą już wymagać wkładki lub łatania. Koszt jest wyższy i tutaj te trzy rzeczy bez opon i bez dętki to jest jakieś 200-300 zł na start. Montaż, trochę zabawy, w niektórych przypadkach potrzeba kompresora albo sprytnej pompki. No i teraz dętka, klasyka gravela, waga cięższa o jakieś 100-150 gramów. Na koło oczywiście ciśnienie zwykle 2,5 do 3,5 bara. Przy niższym ciśnieniu oczywiście rośnie ryzyko złapania tak zwanego snake'a, czyli dobicia opony, przebicia. No cóż, każde wymaga łatki albo wymiany dętki. Nie ma tutaj już magii uszczelniacza. Koszt no oczywiście taniej, dętka około 20-30 zł. Opony też nie muszą być jakieś specjalne. Montaż prosty, jak budowa cepa. Zakładasz i jedziesz. Minusy, no większa szansa na złapanie kapcia, dobicie, no i gorsza trakcja w trudnym terenie. To podsumujmy teraz różnice. Tubeless oczywiście wygrywa w wadze, w trakcji i odporności na małe przebicia. Dętka punktuje prostotą, ceną i w zasadzie łatwością naprawy w trasie, choć różnie z tym bywa. Co jeszcze? Tubeless wymaga więcej zachodu przy setupie, no to wiadomo, no tak jak powiedziałem, trzeba mieć taśmę, trzeba mieć wentyle, trzeba mieć płyn uszczelniający, tak zwane mleko i generalnie chwilę wolnego czasu i cierpliwości, to na pewno, ale dętka znowu z drugiej strony jest bardziej uniwersalna, pasuje do większości kół, ale jeśli chodzi o gravel, gdzie teren może być nieprzewidywalny, te różnice mogą decydować o Twoim stylu jazdy. No i teraz, jaka jest moja opinia w temacie tubeless czy dętka? No jak wiecie pewnie z poprzednich filmów, od 5 sezonów jeżdżę na tubeless i uważam, że jeśli chodzi o rowery gravelowe, to tylko ten system się sprawdza. Nie wyobrażam sobie, że ktoś jeździ z dętką na gravelu, choć wiem, że jeżdżą ludzie i szanuję to, ok, ale jeśli chodzi o mnie, ja zdecydowanie wybieram tubeless. Mleko robi tutaj robotę, przede wszystkim komfort jazdy po jakichś trudniejszych terenach. Nie skacze ta opona tak jak z dętką. Co mogę jeszcze dodać od siebie? No, komfort psychiczny. No to mnie zawsze irytowało, że po prostu jadę na dętce. Wiecie, gdzieś z chłopakami, z dziewczynami, z kolegami, z żoną, z kimkolwiek tam jeździcie. No i strzela wam dętka. No dla mnie jest już po zabawie w tym momencie. To już nie jest to samo. To już nie jest ten rytm. Trzeba stanąć, trzeba zmienić, trzeba ściągnąć tą oponę. Za dużo dla mnie roboty, za dużo problemów to stwarza.
Także tutaj taki komfort psychiczny. 5 sezonów mam przejeżdżonych praktycznie na 2 rowerach. Oba od początku zamleczone. I powiem Wam, żadnego kapcia praktycznie nie złapałem. No nie złapałem. Oczywiście mikroprzebicia były i gdzieś tam mleczko poszło i tak dalej. Od razu zostało to załatane, kontynuuję jazdę, nic tu nie muszę robić. Powietrze specjalnie też nie zeszło, normalnie można było kontynuować. Także jeśli chodzi o mnie, Tubeless wygrywa, szczególnie przy gravelu czy nawet MTB. A szosie różnie tam bywa, różne są opinie. Ja szosy nie posiadam i nie jestem w stanie się tutaj wypowiedzieć, jak to jest. Ale powiem Wam szczerze, że mleko warto. Oczywiście koszt jest wyższy, tak jak wspomniałem wcześniej, 200-300 zł, ale myślę, że gra jest warta świeczki. A jeśli chodzi o dętkę, oczywiście szanuję za prostotę, ale w gravelu wolę zdecydowanie komfort i pewność. Lżejsze koła, brak stresu o drobne przebicia na szutrze, to dla mnie jest po prostu klucz. Jasne, setup jest upierdliwy, ale jak ogarniesz, zapominasz praktycznie o problemie. Także ja gorąco polecam. Myślę, że naprawdę warto. A Wy co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. To wszystko na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej gravelowych tematów, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzach, co wolicie, Tubeless czy dętka. I co? Trzymajcie się, do następnego. Cześć!